Cześć! Konstrukcja, którą przygotowałem na dzisiaj, jest to konstrukcja holenderskiej firmy Oxlock. Jest to firma, można powiedzieć, dość popularna tutaj na tutejszym rynku na pewno, a dość popularna nie tylko zresztą w Holandii, podobnie w Belgii. No, niestety nie na terenie całego Beneluxu, bo już do tej pory nie spotkałem się z nią jeszcze w Luksemburgu. Ale wracając do tej firmy, jest to dość ciekawa firma, oferująca dość fajne konstrukcje. Przede wszystkim spełnia ona normy SKG2 oraz SKG3. Akurat ten konkretny model jest modelem SKG2. Z kilku powodów. Oczywiście tutaj, czyli spełnia te wszystkie normy ubezpieczeniowe, policyjne. W związku z tym każda po prostu, można powiedzieć, duża firma ubezpieczeniowa na pewno będzie się tutaj w tym momencie mocno cieszyła, jeżeli zamontujemy tego typu konstrukcje i nie będzie robiła żadnych problemów. Po pierwsze, to co widzicie już teraz na pierwszy rzut oka, nie wiem czy to będzie widać dobrze, ale podejrzewam, że tak, może się wyostrzy. Szerokość tego otworu. Otwór jest niesamowicie wąski, a ogólnie jeżeli chodzi o jego paracentrykę, no tutaj można powiedzieć jest raczej taka, bym powiedział, zwyczajna, aczkolwiek ta góra w tym momencie tego QA jest mocno wygięta, ale jeżeli chodzi o jego szerokość, jest no naprawdę niewielka, przepraszam. W związku z tym manewrowanie w środku czymkolwiek jest no dość mocno utrudnione. SKG2 spełnia również normy antywierceniowe. Tutaj zdecydowanie widzicie zabezpieczenia antywierceniowe w tym miejscu i w tym miejscu. To jest akurat tutaj bardzo fajne, jeżeli chodzi o jakieś tam destruktywne podejście w tym momencie do tej konstrukcji. Jeżeli chodzi o piny, jak widać, jest to konstrukcja 5-pinowa. Te piny są tutaj dość szerokie, w dość, można powiedzieć, szerokich komorach, także tutaj ogólnie to jest też całkiem fajne, na pewno jeżeli chodzi o długowieczność tej wkładki, tej konstrukcji, tego cylindra właściwie. Jeżeli chodzi o zabezpieczenia antywyłamaniowe, nie spotkałem się akurat przy tej firmie z tego typu rozwiązaniami. Akurat tu mamy w tym momencie do czynienia z półcylindrem, ale nie spotkałem się również z tego typu rozwiązaniami, no można powiedzieć, w całych cylindrach podwójnych. Czyli w tym momencie z dwoma aktywnymi stronami. Ja sobie ją tutaj umieszczę w uchwycie, no z racji tego, że zdecydowanie łatwiej będzie się nią później zająć. No od razu pokażę Wam, jak wygląda klucz do tej konstrukcji. Klucz wygląda w ten sposób. Jest to standardowy klucz w ich wykonaniu, jeżeli chodzi o pięciopinową konstrukcję. No, może bitowanie nie jest zbyt agresywne, ale w połączeniu z szerokością tego QA no zdecydowanie jest fajne. To na pewno będzie stwarzało tutaj problem. Jak widzicie, no, obraca się w sposób prawidłowy, także działa w 100% płynnie. Tutaj nie można powiedzieć po prostu nic złego w tej materii. Jeżeli chodzi o narzędzia, standardowy napinacz dolny. W tym wypadku będziemy go stosować w tym miejscu, no z racji tego po prostu, że no, u góry nie jesteśmy w stanie umieścić żadnego narzędzia, ponieważ nawet zresztą Wam pokażę, jakbyśmy chcieli najcieńszy nawet napinacz 0,8 mm wsadzić tutaj w to miejsce, nie ma takiej możliwości. Producent przewidział tego typu ewentualność, co jest tutaj zdecydowanie in plus. No, musimy się posiłkować po prostu narzędziem wkładanym od dołu w ten QA. Hak, Sharrow Hook od Mokiego, bardzo dobrze Wam znana firma. Jak wiecie, moja ulubiona. Grubość 0,5 mm, także zobaczmy, jak się ta konstrukcja tutaj spisze. Napięcie raczej lekkie. Sprawdzam pin numer 1, delikatny klik. Pin numer 2, on gryzie zdecydowanie mocniej. Wpadliśmy w nasz tak zwany falset, co było widać tutaj razem z obrotem rdzenia. Pin numer 3. Tu jest trudniej już manewrować zdecydowanie. Staram się go nacisnąć. Ładnie wskoczył. Wróciliśmy z powrotem do falsetu, także to jest dobry znak. Pin numer 4. Też chciałby coś powiedzieć. Delikatna counterrotacja jest.
tak, wskoczył teraz, było to widać. Jesteśmy z powrotem w naszym falsecie. Idę dalej. Oj, to z tym piątką to już będzie naprawdę trudno. Naprawdę muszę przyznać, że jestem zaskoczony szerokością tego otworu. Delikatnie rotuje do tyłu piątka i tak, moi drodzy, wygląda otworzenie tej konstrukcji. No, jak widzicie, obraca się normalnie. Nie jest to może zbyt skomplikowane, jeżeli mamy odpowiednie narzędzia i wiedzę, aczkolwiek sama szerokość tego otworu no, zdecydowanie utrudnia nam tutaj mocno można powiedzieć pracę. Ja sobie spróbuję ściągnąć tego segerka. Zobaczymy, czy zejdzie nam w sposób normalny, czy niezbyt normalny. Także jak zawsze proszę Was o cierpliwość. No, chyba jednak nie będzie to w sposób normalny, więc będziemy się posiłkować tutaj ciężką kawalerią. Mam nadzieję, że uda się przy użyciu tego narzędzia. Tu jeszcze nie wiemy, bo to jest chyba stalowy seger, że nie chciałbym go zepsuć za mocno. O! Udało się. Zeskoczył. Troszeczkę siły trzeba było. Tak wygląda nasz segerek. No, można powiedzieć standardowy. Tutaj nie ma jakichś specjalnych udziwnień. Skorzystamy sobie z kopytka w tym wypadku, bo oczywiście będziemy wyciągać nasze piny do przodu. Znaczy, taką mam nadzieję, że będziemy wyciągać. O, nasze kopytko elegancko sobie tutaj weszło. Umieśćmy sobie tutaj całą konstrukcję. Oj, samą konstrukcję sobie umieszczę w uchwycie i zobaczymy, czy bezinwazyjnie uda się wyciągnąć nasz rotor. On wychodzi na razie. O, już widzę, że ma zabezpieczenia antywierceniowe również w rotorze. Dobra, to sobie na razie odłóżmy. Nie wiem, czy widzicie, mamy tutaj dodatkowe wkłady antywierceniowe, także tutaj to jest bardzo fajnym rozwiązaniem. Już widzę, że raczej tutaj nie ma jakichś specjalnych udziwnień, jeżeli chodzi o jakieś niespodzianki mające blokować nasze piny. Ja pozwolę sobie skorzystać z klucza, może będzie łatwiej. O, dobra. Pin numer 1. Nasz keypin oczywiście numer 1. Stalowy standard, lekko temperowany u góry. To jest dobrym rozwiązaniem, oczywiście zawsze. Bo jest to zabezpieczeniem antywierceniowym, to po pierwsze że jego wykonanie, a po drugie, znaczy mam na myśli materiał, z którego jest wykonany, a po drugie temperowanie zdecydowanie utrudnia pikowanie. Pin numer 5, stalowy, mosiężny, temperowany standard. Sobie go odłożę. Pin numer 4, również mosiężny, temperowany standard. Jeszcze trójeczkę uda się wyciągnąć. Coś czuję, z dwójką będzie najwięcej problemów. Trójeczka również temperowana, mosiężna. I ta dwójka tutaj robi najwięcej kłopotu. Może uda się ją przekonać delikatnie, żeby wyszła. O, udało się. No, a jednak jednak. No, tak jak myślałem, oczywiście spadła, ale to zaraz ją sobie podniesiemy. Rdzeń, poza tymi wkładkami antywierceniowymi, no nie ma tutaj żadnych dodatków. Sobie pozwolę zobaczyć, gdzie on mi tu spadł. Także poproszę Was o chwilę cierpliwości. Bo oczywiście mam przygotowaną tackę, no ale użycie tacki to przerosło dzisiaj moje intelektualne możliwości po pracy. Już patrzę, dajcie chwilkę.
Tak, znalazłem go oczywiście, na szczęście. Tak wygląda nasza dwójeczka, oczywiście standardowo wykonana, jeżeli chodzi o jej kształt, z tą różnicą, że jest temperowana i stalowa. I już do Was wracam. Wrócimy sobie teraz do Biblii. Tym razem skorzystam z tacki, którą sobie naprawdę przygotowałem, ale to jest niesamowite, dlaczego jej nie użyłem. Tutaj mamy nasz front followerek, który sobie postaram się umieścić w środku. Mam nadzieję, że się to uda w jakiś sposób w miarę bezinwazyjny. Dobra. No, to powinno się tutaj obracać ładnie. Ok. Dobra, to sobie przejdźmy do naszych pinów w takim razie. Właściwych, znaczy mam na myśli oczywiście driver piny. Pin numer 5. Już go obracam, żeby Wam pokazać. Bardzo ładny, tuściutki spuls. Mosiężny. Sprężynek sobie przejdziemy, a może będzie łatwiej ją wyciągnąć w tej chwili. Widzę, że sprężyny są dość mocne. Tak, mam sprężynkę numer 5. Znaczy prawie mam. Tak wygląda nasza piąteczka. Bardzo mocna, widzę, stalowa sprężyna. Ją sobie odłożymy od razu, żeby nie zginęła. Idziemy dalej. Pin numer 4. Podejrzewam, że to raczej też jest spuls, tak. Taki sam tuściutki, ładny spulsik. Czy sprężyna nam będzie przeszkadzać? Chyba nie. Pin numer 3. Zaraz sobie do tych sprężyn przejdziemy. Pin numer 3. Zgodnie z przewidywaniami również ładny spuls. One są wszystkie temperowane. Nie wiem, czy jak zwrócicie uwagę, no, krawędzie są zdecydowanie przyoblone, także to jest akurat fajne. Nie wiem, czy nie trzeba będzie wyciągnąć tej sprężynki niestety, bo ona jest chyba dłuższa w konkretnym wypadku. Dobra, pin numer 2. Jest to stalowy temperowany standard. On pozycjonuje nam tutaj nasz stos. No i dodatkowo jest zabezpieczeniem antywierceniowym. Zobaczymy. O, jest i nasza jedyneczka. Pytanie, czy się nam ją uda złapać. Tak. Dobra. No jedynka jest to taki sam spulsik jak cała pozostała reszta. Temperowany mosiężny on jest. Mosiężny, tak, bodajże jest mosiężny. W tym świetle to słabo widzę. Postaram się wyciągnąć te sprężyny po kolei, bo one trochę tutaj brużdżą. Dobra, jedna wyskoczyła. Standardowa oczywiście stalowa sprężyna, ale bardzo mocne, bo one są bardzo mocne. Tutaj to jest jedynka. Może się to uda wyciągnąć po prostu w ten sposób, że wciśniemy je do środka. O właśnie, dokładnie. I żebym tak jakbym wyciągnął follower, no jest pewna szansa, że, ale tylko niewielka, że mi się to uda zrobić.
Spróbuję ją jednak wyciągnąć może. Nie chciałbym ich zepsuć. O, dobra, może w tej pozycji się uda lepiej. Tak, zdecydowanie wyskoczyła. Tylko teraz musimy ją złapać. Postaram się użyć chyba dłuższej pensety, bo to będzie jednak bardziej komfortowe. Dobra, udało mi się ją wyciągnąć. Follower wydobędę. O, jak zawsze, oczywiście upadek. Stalowa sprężynka. Oczywiście bardzo gruba, tylko troszeczkę krótsza widzę, chyba mi się wydaje. A nie, taka sama długość. I postaram się wydobyć dwie pozostałe. Dobra, a jednak one się różnią trochę długością. Tak podejrzewałem właśnie. Wszystko stalowe, bardzo mocne sprężyny. Ta jest troszeczkę cieńsza, ale również mocna. I dobra. To jeżeli chodzi o naszą Biblię i nasz... O, rdzeń spadł, ale to nic. Jeżeli chodzi o nasz housing, już sprawdzę, czy tutaj mamy jakieś udziwnienia, ale widzę, że chyba nie. Zdecydowanie nie. Nie, housing wygląda standardowo. No, z tyłu widzicie oczywiście zabierak i nic więcej. Tutaj po prostu w tym housingu nie ma. Ja sobie go tutaj odłożę, bo on nam się po prostu nie przyda już absolutnie. Już Wam pokażę gatsy, jak wyglądają. Proszę bardzo. Tak wygląda nasz Oxlock model O5, bo dokładnie to jest model O5. I jak zawsze zobaczycie w podsumowaniu tych gatsów za chwileczkę na bardzo szczegółowej fotografii, czy bardziej szczegółowej fotografii. Ode mnie to wszystko na dzisiaj. Jeżeli uważacie, że film się Wam podobał, zostawcie oczywiście łapkę w górę, subskrybujcie. Jeżeli macie jakieś pytania, proszę zostawiajcie te pytania w komentarzach. Postaram się na nie odpowiedzieć. Trzymajcie się, hej!